W ostatnim odcinku szukaliśmy najpiękniejszej drogi w Europie, przejeżdżając alpejskie przełęcze za kierownicami naszych amerykańskich samochodów. W tym odcinku natomiast przemieścimy się o jakieś 330 km na południe od przełęczy. Konkretnie do Maranello, miasta będącego kolebką Ferrari, które dzieli zaledwie 35 km od Sant'Agata Bolognese, czyli stolicy Lamborghini. W dzisiejszym odcinku więc mniej jeżdżenia, więcej zwiedzania, by rozstrzygnąć, która z marek włoskich supersamochodów jest na swój sposób bardziej legendarna. Zanim to jednak, przypominam, że w tym odcinku znowu ktoś z Was będzie miał szansę, by zgarnąć 1000 zł od naszych partnerów wyprawy, marki Wredstein oraz sklepopon.com. Link do konkursu macie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy materiał. Panowie, drodzy widzowie, znajdujemy się pod Muzeum Ferrari. 3 Polaków w 3 amerykańskich autach. Co tam jedzie? No, Fiat. Powiem Wam, że ja już tak na wstępie się zaskoczyłem, że 3 amerykańskie auta wzbudziły zainteresowanie w miejscu, gdzie roi się od Ferrari. Tak, tak. Mieliśmy dwójkę młodszych chłopaków, którzy byli zainteresowani i chcieli sobie zrobić zdjęcie samochodu, no ale też i pan podszedł się zapytał w ogóle, co to jest za trip, o co tutaj chodzi. No był trochę zdziwiony, że tylko 3 samochody, ale chyba nie był rozczarowany. Podobała mu się nasza wizja. Myślę, że nie. Podzielił się wrażeniami co do następnego miejsca, które jest na naszej mapie tripa, czyli Monako. A my co? My się za chwileczkę kierujemy do budynku Ferrari, Muzeum Ferrari. Po przyjeździe z samochodami amerykańskimi na oponach zaprojektowanych przez Giugiaro. Także jest włoski akcent, ale się zgrywamy tutaj. Normalnie jakby scenariusz był napisany. Ale jeśli mogę jeszcze nawiązać do tego, czemu takie zainteresowanie wzbudziły te auta. Myślę, że to jest właśnie to, że jesteśmy w miejscu, w którym roi się od Ferrari i tak naprawdę mimo to, że Ferrari jest taką wyjątkową marką, to każdy się go tutaj spodziewa, ale takich 3 wozów postawionych koło siebie, oklejonych w ten sam sposób, no myślę, że niekoniecznie każdy się Ale tutaj... widzieliście wczoraj na autostradzie, żeśmy mieli Mustang, no Mustang był jeden, był Challengera, Camaro w ogóle. No zgadza się, jesteśmy masz najpopularniejsze auto, słuchaj. Bo ja tak... No chyba trzeba uciekać. Wolałbym być pod dachem. Chodźmy do muzeum. Na wstępie, słuchajcie, mała ciekawostka. Mamy tutaj biurko Enzo Ferrariego i makietę, model samolotu, którym latał Francesco Baracca, czyli przyjaciel Enzo Ferrariego, na którym to w ogóle po raz pierwszy pojawił się symbol biegnącego konia. Znaczy stojącego na tylnych nogach. Stojącego na tylnych nogach, tak. Bardzo dobrze. I generalnie właśnie symbol z tego samolotu później dopiero, po czasach I wojny światowej, został zaadaptowany przez Enzo Ferrariego jako logo dla nowo powstającej marki. Przechodzimy do pokoju Supercars, gdzie mamy no chyba najbardziej legendarne, ikoniczne modele, czyli 288 GTO, F40, Enzo i La Ferrari, które za chwileczkę zobaczę. Ja się tak na Ferrari. 288 GTO to pierwszy w historii hipersamochód marki Ferrari. Zaraz obok niego F40. Następca 288 powstały na świętowanie 40. rocznicy powstania marki. Oraz oczywiście F50, czyli pierwszy hipersamochód Ferrari z V12. Ja też. 84 rok. 2,9 pojemność. W sumie bardzo... Tam też jest 2,9, ale na turbo. 84 rok, 305 km na godzinę. 4,9 do setki. To jest auto, za które ja byłbym skłonny naprawdę bardzo dużo zapłacić, żeby móc się nim chociaż raz w życiu przejechać. Albo tłumiki przy skrzyni. Jeszcze ten, zawieszenie push-rod widać, no. Takiej orientacji. Kurczę, mniej mi się podoba to auto niż F40, ale też robi niesamowite wrażenie. Po klasycznych hipersamochodach w muzeum dotarliśmy do tych bardziej współczesnych, czyli oczywiście modeli Enzo oraz La Ferrari. No ten nosek tego Enzo, taki wystający, to tak przypomina bolidy F1. I to jest chyba auto dzieciństwa, tak na dobrą sprawę. Ej, w ogóle teraz tak patrzę na to auto, zobaczcie jak to jest zaprojektowane na tylko idzie. Tak. Tutaj tak wpada, jest gigantyczny przelot powietrza, który idzie po prostu, pewnie powietrze wpada tutaj, jest kierowany wzdłuż całego auta i wychodzi na samym tyle. Widać nawet jak jest kierownica powietrza zrobiona.
Po zwalających z nóg topowych modelach Ferrari powitał nas model Monza. Zaprezentowany w 2018 roku model inspirowany klasycznymi modelami, który, co ciekawe, może zostać skonfigurowany w wariancie jedno- lub dwuosobowym. Później kilka konceptów i ogromna, robiąca wrażenie hala w całości poświęcona historycznym, zwycięskim bolidom Formuły 1, która uzmysławia, jak głęboko zakorzeniona w motorsporcie jest marka Ferrari. To jest GTO, czyli moi drodzy, analogiczny egzemplarz do tego. To jest najdroższe auto, jakie kiedykolwiek zostało w ogóle sprzedane na świecie na aukcji. Dokładniej mówiąc, była to kwota 44 milionów dolarów, co w dniu aukcji w 2018 roku oznaczało około 165 milionów złotych. Tutaj mamy to Ferrari 125S, czyli najmniejszą V12 na świecie, 1,5 litrową. No, widać po kącie rozwarcia, że jest kompaktowy rozmiar, bo tutaj jest tylko 60 stopni. Ale 1,5 litra i 12 cylindrów, to jakie są te cylindry? Takie? No nie wiem. Co? Podaj mi szerokość opony. A na rękę czy na jakimś Nie no, w milimetrach. Chcę mieć punkt odniesienia. Nie wiem. Ale teraz będą... Ile? Ja już wiem, zgaduję. 425. 405. A, blisko. 406. Ale teraz jakie będą duże te koła w Formule 1? Bo to jest 13 cali, Szymon, nie? Tak. A teraz będzie 18 cali. Ale co najgorsze, 1,6. To, co wizyta w muzeum nam również uzmysłowiła, to jak bardzo nowe bolidy urosły względem tych starych. Bolid z 1994 roku był blisko 1,5 metra krótszy niż ten z 2021 i ilość niezwykłej technologii oraz włókna węglowego zastosowanego w królowej motorsportów przyprawia naprawdę o zawrót głowy. A jak już się tak napatrzyliśmy na bolidy F1, to stwierdziliśmy, że sami chcielibyśmy spróbować bolidowych wrażeń na profesjonalnych symulatorach, które znajdują się w Muzeum Ferrari. Myślę, że to będzie najlepsza pamiątka tutaj z tego miejsca, nie? No i bardzo dobrze. To co, papier kamień nożyczki? No, to... Raz, dwa, trzy. O, pierwszy jadę. A to już? No, rozjebał nas. Po krótkim wytłumaczeniu zasad i działania kierownicy, Dawid zasiadł do symulatora. No i szło mu tak, że finalnie na torze Monza wykręcił czas 1,56. Dobrze! Będzie rekord! Chłopie, to nie jest punto. 1,56 u Dawida z ścinaniem toru, więc w ogóle. Powiem wam, że ja to pierdolę. To teraz. Przemkowi poszło zdecydowanie lepiej, bo poprawił czas Dawida o 20 sekund, wykręcając 1,36. Mi natomiast udało się zrobić 1,28, czyli i tak jakieś 8 sekund gorzej niż kierowcy F1 kręcą w kwalifikacjach. Jeździłeś jak kierowca Mustanga, więc no trzeba było parę barierek zaliczyć. Powiedział wybitny kierowca bez szpery w Challengerze, który nawet dupą nie zarzucił na żadne łuku wczoraj. No dobra, to jak wrażenia? Wrażenia piękne, ale równie dużo uśmiechu przynosi mi powrót na parking i zobaczenie naszych pięknych samochodów. O, bardzo ładnie powiedziane. Także ja proponuję, jako że jesteśmy Maranello, żeby podjechać na tor Fiorano, no właśnie... który jest zaledwie rzut beretem i... Słyszycie? Coś tam... No właśnie chciałem powiedzieć, bo samochody, które tam były samochodami, ale tak lepiej słyszeć ten dźwięk. A może nawet zobaczyć. No właśnie, no myślę, że to będzie... udało. To co, szybkie posilenie się i lecimy pod tor. No dobra, podjechaliśmy pod Pista di Fiorano, czyli pod tor Fiorano, a więc tor, który jest prywatną własnością generalnie Ferrari, służący do celów testowych ich modeli. No ale nie wygląda to jak miejsce, do którego bylibyśmy w stanie dotrzeć i cokolwiek tam zobaczyć i porobić, więc myślę, że wspólnie kierujemy się prosto do Lamborghini. Po pierwsze,
Myślę, że muzeum z zewnątrz wygląda mniej spektakularnie, Po drugie, parkingu się nie dorobili dla gości. ale ja mimo wszystko jestem z sercem z Lamborghini i liczę na to, że to co będzie w środku mi to zrekompensuje. A ja nie wiem, czy to jest kwestia serca i wyboru Ferrari czy Lamborghini. Według mnie to są jednak trochę dwa różne kierunki takiej inżynierii samochodowej, więc zobaczymy tak naprawdę, czy w tą, czy w drugą stronę, czy jest rzeczywiście to. Zobaczymy przede wszystkim, co muzea mają sobą do zaoferowania, bo o to chodzi, że sprawdzamy tutaj, Dokładnie tak. gdzie warto iść. Dlatego sprawdźmy, które jest według nas lepsze. Lećmy. Na starcie Muzeum Lamborghini powitało nas robiącym wrażenie pokazem światła i filmem opowiadającym w skrócie historię marki. A tuż za wejściem. Porównajcie sobie teraz koncepty Ferrari, a to co jest tutaj. Widać, kto ma jaja, żeby zrobić coś naprawdę szalonego. Od razu też na wejściu ukazuje nam się Lamborghini Miura, czyli model, który jest o tyle legendarny i który o tyle, jak dla mnie przynajmniej, świadczy o wyższości Lamborghini ponad Ferrari, to, że Miura jest pierwszym w ogóle samochodem drogowym, który został zaprojektowany z układem dwóch miejsc siedzących w środku, silnikiem umiejscowionym centralnie i napędem na tylną oś, czyli czymś, co tak naprawdę w tym momencie jest takim kanonem, jeśli chodzi o to, w jaki sposób projektowane są super samochody, w tym również Ferrari. Cały czas na to czekam i cały czas zostawiam sobie to jak taki deser. Tak jak Ferrari F40, F50. Dawaj Maniek, to już się kameruje. No dobra, to też przyprawię ociarki. Ale mamy tutaj skrzynię manualną w układzie dog leg. Czyli jedynka jest tak jak dwójka w normalnym. A czy wiecie, dlaczego się stosuje takie skrzynie biegu? Powiedz nam, Szymon, na pewno wiesz. Ale serio, nie wiecie? Chyba nie wiem. Chodzi o to generalnie, że do jazdy torowej bardzo często używane są zmiany pomiędzy drugim a trzecim biegiem. I żeby te zmiany nie musiały wyglądać tak, żeby była to masz 2-3 w prostej linii do przepinania. To słyszałem o tym. Tak ciekawe. czułem, że to o to chodzi. Oprócz tego, że przychodzimy tutaj i widzimy to, co znamy, to jest coś, czego do tej pory chyba i ja i ty nie znaliśmy. Nie, i w sumie ciężko, żebyśmy znali, skoro pokazali ten samochód w 95. F40 pokazali zanim się urodziłem, a jakoś je znam. No tak, ale tego powstały tylko 3 sztuki. Tak, jest to prototyp. Bardziej uważni widzowie pewnie wiedzą, że ja jestem absolutnym miłośnikiem V10 i w tym aucie była V10, 4-litrowa, autorski silnik Lamborghini, nie tak jak w Gallardo i tak dalej, czyli silnik z Audi tak naprawdę. No i muszę przyznać, że będę musiał się dodoktoryzować, jeśli chodzi o to auto, bo podoba mi się. To jest idealne auto dla tych, którzy pokłócą się z żoną, a muszą gdzieś razem jechać samochodem. A skąd wiesz, może to było inspiracją? No, najwyraźniej. Ej, ale dla mnie jest piękny. Jest. Dla mnie wygląda niesamowicie. Lepiej zdecydowanie niż taka Monza. No to samo chciałem powiedzieć, że do niej można tutaj spokojnie uderzyć, patrząc na ten samochód. I wydaje mi się, że stylistycznie to auto jest dużo ciekawsze. Ale jest to bardzo dziwne rozwiązanie, bo jaki to ma tak naprawdę cel? A jaki ma cel robienie auta bez przedniej szyby generalnie? Albo Monzy, w którą będziesz sobie jeździł sam. No. Do tego też piję. O, ale jaką ma antenę! Kurczę, No jakby ją ktoś To jest odgryzł. taki bączek, który się wkręcił. Reventon, fajne i nietuzinkowe auto, ale to, czego poniekąd nie lubię w Lamborghini, to, że oni tak troszeczkę odgrzewają kotlety. Czyli Reventon to jest tak naprawdę Murcielago, ale w innej karoserii. Dokładnie. Tutaj Sesto Elemento wygląda szalenie. Wygląda Totalne. niesamowicie szalenie. Totalne torowe. Veneno i tutaj znowu Aventador, jeżeli chodzi o podzespoły, trochę stwikowany, no i oczywiście nowa karoseria. Tutaj Centenario,
ta sama szpiewka, czyli Aventador pod spodem, Tak. no i szalona karoseria. Brzmisz jakbyś jednak nie był przekonany do Lamborghini. Nie no, ale tutaj Są już nie takie powiem, że to zabiegi, jest które mi odgrzewany troszeczkę nie kotlet. leżą, ale jeżeli chodzi o stylistykę i charakter, to jestem zakochany w tych autach. No i tutaj Sian, który znowu Aventador, ale za to dołożony No nie aż tutaj, tak do końca, nie? dołożony został tutaj super kondensator, jeżeli tak. dobrze zapamiętałem tą nazwę, Tak. który jest taką, można powiedzieć, poniekąd odpowiedzią na La Ferrari, ale zdecydowanie bardziej limitowaną, no i wyglądającą absolutnie nieziemsko i będącą bardzo fantazyjnie zaprojektowaną. Były też ciekawe koncepty, takie jak Lamborghini Marzal, nowatorski samochód w układzie 2+2 z ogromną ilością przeszkleń i srebrnym wnętrzem, zaprojektowany przez Bertone. Generalnie było na czym zawiesić oko, ale my musieliśmy podsumować sobie to wszystko i zadecydować przy włoskim spaghetti, kto jest ostatecznym faworytem. Myślę, że zakostowaliśmy troszeczkę kawałka włoskiej historii super samochodowej. Ja muszę powiedzieć tak, Ferrari mnie zdecydowanie bardziej urzekło, jeśli chodzi o muzeum, jeśli chodzi o historię, którą dało się wyczuć zdecydowanie w tym muzeum i o to takie dziedzictwo jednak tej marki. Lamborghini skromne, fajne, ale skromne. A ja mam wrażenie, że po muzeum Lamborghini było widać tą taką ordynarność i wpływ Niemiec. Bo po prostu weszliśmy, stały auta na kafelkach. Jeszcze no i... Ordnung, no nie, w porządku, po kolei ponumerowane autka. Aczkolwiek sam wstęp był świetny. Ten film naprawdę był super. Ale z drugiej strony myślę, że duże znaczenie ma to, że Ferrari jednak ma dużą historię tutaj wyścigów i Formuła 1 od wielu lat, no to tak. więc mieli dużo więcej do pokazania tak naprawdę niż tylko samochody. Ja, Zdecydowanie, jakbym komuś polecić, Ferrari. ja wolę samochody z duszą, więc dla mnie też Ferrari. Zdecydowanie Ferrari. Od początku mówiłem. Czyli zobaczyliśmy dzisiaj naprawdę dużo fajnych, ciekawych i drogich samochodów, a w następnym odcinku mam nadzieję, że będziemy mieli okazję je zobaczyć w ruchu. Na I jeszcze żywo. więcej. W bardzo ładnym miejscu. No to co? Zdrówko? Zdrówko jeszcze raz. Za udany wyjazd. Pyszny soczek. No i trzeba jechać Jabłko. dalej. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Tak naprawdę moglibyśmy tutaj spędzić jedną noc i zapłacić tyle za cały wyjazd. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie tak na dobrą sprawę tętni życie w Monako. Jest to 25 lat. O! Pali i jeździ, run and drive. No szczerze mówiąc, dla mnie to jest takie trochę smutne, że no niestety nic tu się nie dzieje i to miejsce tak umarło, nie?